Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do krótkiego materiału dotyczącego przeglądu roweru, który miałem okazję użytkować przez ostatnie 10, a właściwie do tego momentu 12 tysięcy kilometrów. Jest to Cannondale Synapse. Synapse. Od lat tą nazwą amerykańska marka Cannondale określa linię rowerów z grupy długodystansowych konstrukcji. Według marketingowców Synapse, czyli jedź dalej, rower lekki, sztywny i zaskakująco komfortowy. Synapse jest odniesienie do synaps w układzie nerwowym, które mają szybko przekazywać. Synapsa to miejsce komunikacji błony kończącej akson z błoną komórkową drugiej komórki. Nowy Synapse pokazany w 2018 roku. Odchudzony wagowo ponad 200 g w stosunku do poprzednika. Rama HiMod waży 950 g w rozmiarze 56, widelec około 370 g. Rama ta jest asymetryczna m.in. ze względu na hamulce tarczowe oraz kwestie usztywnienia, zarówno dostępne w wersji konstrukcji karbonowej, jak i aluminiowej. Mój customowy Synapse to rama w rozmiarze 56, rama Synapse Disc Ballistic HiMod Carbon, Safe Plus System BB30A, czyli support, hamulce typu flat mount, znaczy sposób mocowania hamulcy typu flat mount i zarówno z przodu, jak i z tyłu osie 12 mm. Widelec podobnie z materiału Synapse Disc Asymmetric Safe Plus Ballistic HiMod. To tyle jeśli chodzi o ramę. Jest to w sumie rama, replika teamowa zespołu EF Education First, a właściwie wcześniejszej Cannondale Drapac Pro. Osprzęt, kompletna grupa mechaniczna z hydraulicznymi hamulcami tarczowymi. SRAM Force 22, czyli 22 przełożenia. Zastosowałem support ceramiczny firmy Seabeers, kierownicę FSA Nova Ergo, mostek ZIP o długości 100 mm. Koła treningowe to koła DT Swiss, zestaw treningowy również na imprezy typu cyklosportive, gdzie spodziewam się gorszej pogody lub gorszych nawierzchni jak na Paris-Roubaix. I jest to zestaw kół, który stosuje z oponami Challenge Strade Bianca. Nazwa Challenge to prawdopodobnie odnosi się raczej do trudności założenia tych opon na samym początku, natomiast one faktycznie potem dosyć dobrze się spisują. Koła z kolei do szybszej jazdy to koła firmy Unlimited 50 mm z oponami Vittoria Corsa G 700x28 mm. Siodło jest to siodło S-Works 2P. Sztyca Cannondale w systemie Safe, dosyć charakterystyczna, o średnicy 25 mm, 25,2 bodajże, dosyć dobrze wykonuje swoją pracę. Nie jest za elastyczna, nie jest za sztywna, bardzo dobrze zoptymalizowany element. Waga zestawu z całego roweru z kołami DT Swiss 1600 Spline 32 mm to 8,2 kg, waga zestawu z kołami Unlimited 50 mm karbonowymi to jakieś 7,85 kg. Dlaczego Synapse? Wielu z naszych bliskich i znajomych niefortunnie wbrew logice zadaje nam pytanie z rodzaju: a po co ci ten kolejny rower? Wybaczmy im tę ignorancję. Wszystko co poniżej ma na celu pomóc zrozumieć podstawy tej ewidentnie koniecznej decyzji. No i może po trochu nam samym, ale o tym cichosza. Dlaczego zdecydowałem się na Synapsa? Po pierwsze, planowałem w sezonie 2019 zrealizować moje największe marzenie kolarskie w postaci przejechania trasy Paris-Roubaix. Miało to miejsce przy okazji challenge'u, który jest tam rozgrywany na odcinku 170 km. Po drugie, jednocześnie niestety gryzło się to z drugim projektem, czyli mój kolejny, ostatni sezon wyścigowy na polskim gruncie wśród amatorów. Po trzecie, zdecydowałem się po wykonaniu pewnego researchu rynku na Cannondale'a Synapse, ale w wersji HiMod, czyli rower o zwiększonej sztywności w stosunku do podstawowej wersji karbonowej, co poniekąd było w stanie dać mi geometrię do dłuższych jazd na tych cyklosportiwach. Jednocześnie sztywność pomagała na wyścigowych trasach. Po czwarte, czemu HiMod? Nadal endurance, ale o wzmocnionej wytrzymałości, jak to mawiają, tam gdzie trzeba.
Po piąte, i faktycznie Synaps nie jest to rower dedykowany wprost do wspinaczki czy sprintów, ale nie zawodzi i w tych obszarach i sztywność jest bardzo dobra w tym rowerze. Znacznie większa niż się tego spodziewałem początkowo w rowerze Endurance, a przesiadłem się z S-Worksa Roubaix. Kolejny argument. Geometria nie jest typowa dla grupy rowerów wytrzymałościowych Endurance. Jest bardziej racy, taka z pogranicza rowerów wyścigowych, rowerów Endurance. Konstrukcja ramy pozwala na montowanie opon do 32 mm, co rozszerza zakres użytkowy roweru, na przykład wrzucając opony gravelowe dla tych, którzy lubią ścieżki i las. Osobiście tego nie robiłem i pozostaję przy moim szosowym wyborze opon. Niemniej zastosowałem opony 30 mm Challenge, które kocham i nienawidzę, a właściwie te emocje przychodzą w innej kolejności. Najpierw nienawiść, gdy trzeba je pierwszy raz zamontować. I tu historię mógłbym opowiedzieć, jak 3 dni zakładaliśmy opony w trzech, w tym z 2 kolegami, jeden 140 kg żywej wagi, 2 metry, chłop z rękoma jak bochny chleba. Rower ma sprytnie schowane miejsca na montaż błotników. Synaps dziś to rower z układem hydraulicznych hamulców w oparciu o osie sztywne, zarówno z przodu, jak i z tyłu. I właściwie w innej wersji niż wersji z hamulcami tarczowymi ten rower nie występuje. Minusy stwierdzone po 12 000 km. Nie robię testu roweru prosto z salonu czystego. Nie sprzedaję tych rowerów, więc jest to stricte moja ocena, co prawda customowego roweru. I tak po kolei. Po pierwsze, sposób mocowania haka tylnej przerzutki na jednej śrubie. Słaby temat. Hak tylnej przerzutki, mocowanie na jednej śrubie zaskakujące wręcz, a właściwie zaskakująca odwaga firmy Cannondale. Czy chęć może oszczędzenia wagi? Nie sądzę. Takie mocowanie powoduje, że ta jedna mała śrubka odbiera wszystkie drgania i siły od przerzutki w układzie tylnego trójkąta. Po Paris-Roubaix Challenge musiałem ją dokręcić, gdyż hak zaczął latać. Nawet bałem się, że już zaczyna puszczać razem z konstrukcją laminatu. Zresztą potem miało to miejsce jeszcze 2 razy. Dość słaby punkt w momencie transportu roweru. Ta jedna mała śrubka jest połączona z dość płytką warstwą laminatu, kompozytu. I tu niektórzy stosują rozwiązanie, że odkręcają hak na czas podróży do walizki, wkładając. Ja tego jednak nie robię, ponieważ uważam, że wkręcenie osi sztywnej powoduje, że nie dojdzie do zgniecenia tylnego trójkąta, który w ten sposób po zdjęciu haka nie byłby usztywniony tylnią osią sztywną i mogłoby tutaj dojść do jakiejś awarii i połamania ramy. Kolejna rzecz. Sposób mocowania śruby podtrzymującej sztyce. Podejście jest z trudnym dostępem i przez to można na pewno porysować ramę, a dodatkowo, co paru kolegom się zdarzyło, może wpaść śruba mocująca do środka, co nie zawsze wyjęcie jej ze środka jest takie łatwe i mamy jeżdżącą grzechotkę na 2 kółkach. Po trzecie, utrudniona wymiana liniek, cięgien, na przykład wymiana linki łączącej prawą manetkę z tylnią przerzutką, którą ostatnio musiałem wykonać. Na końcu ramy osadzonej jest stworzeń, element ze stopu aluminium, wyprowadzający linkę z ramy. I to jest dobre, gdyż linka nie ociera o strukturę ramy karbonowej, ani nie wyciera powierzchni kryjącej lakieru w trakcie jazdy. Niemniej w trakcie samej wymiany konieczne może być zdemontowanie aluminiowej prowadnicy, co przy nazbieranym brudzie z drogi i zapieku, jaki tam powstaje, może prowadzić do uszkodzenia powierzchni lakierniczej ramy podczas zdejmowania tego drobnego aluminiowego elementu. W kilku opracowaniach internetowych, na przykład Hambini mówi o Cannondale'u jako producencie, którego torowania pod suport nie należą do najbardziej precyzyjnych, ale nie mogę tego potwierdzić. Niemniej na swoim przykładzie, by nie stać się częścią tej legendarnej historii skrzypiących supportów BB30, zdecydowałem się na support Sebir w oparciu o rozwiązanie GXP i właściwie przez 12 000 km nie miałem problemów jeżdżąc naprawdę w warunkach wymagających dla sprzętu rowerowego, dla samego kolarza. Dzięki temu Cannondale nadal bardzo dobrze mi się kojarzy, jeśli chodzi o supporty. Plusy. Dosyć duży zakres użyteczności tego roweru.
2. Geometria na granicy roweru endurance i wyścigowego. 3. Tak zwany handling, czyli prowadzenie. Sztywna główka dająca odczucie pewności przy prowadzeniu w zakrętach, na zjazdach i podczas jazdy w peletonie. Rower jest po prostu zwinny. 4. Estetyka wykonania i malowanie. 5 to komfort i dobrze zestrojona rama. 6 to możliwość używania we wszelkich warunkach pogodowych, jakie występują, ze względu na zastosowane hamulce tarczowe. Humory Cannondale'a. Cannondale znany jest z tego, że wprowadza nietypowe rozwiązania, które w sposób czasem delikatny różnią się, a często utrudniają bidgefiterom, montażystom rowerów pracę ze względu na gdzieś jakieś inne elementy, inne średnice, inne rozmiary elementów używane. Na przykład 25 mm średnica sztycy. Druga rzecz, inne średnice elementów głowicy niż standardowe rozwiązania. Trzecia to według mnie support BB30A. Na koniec. Cannondale reklamuje Synapsa jako rower lekki. Rower szosowy o wadze 8 kg to nie jest rower lekki, ale dla newcomerów przybywających do tego sportu na szosówki, decydujących się na zakup roweru szosowego po wcześniejszym rowerze trekkingowym lub MTB, może to być argument za. Po drugie, rower sztywny. I faktycznie, w wersji Highmount rower jest zaskakująco sztywny przy sprintach i podjazdach. Po trzecie, szybki. Według mnie każdy rower jest na tyle szybki, na ile pozwala Twój organizm. Użyłbym raczej zwinny, jak na rower tego segmentu. Zwinny zarówno na szybkich zjazdach, jak i podczas manewrowania. Kolejna sprawa. Jest to rower zaskakująco komfortowy. I to prawda. Ale czy właśnie nie takie były założenia producenta przy wypuszczeniu roweru typu Endurance? No więc zaskoczenia tu nie ma i rower spełnia oczekiwania. Podsumowując, Cannondale doskonale wypośrodkował wygodną pozycję pozwalającą przemierzyć długie dystanse z potrzebami roweru wyścigowego, który radzi sobie z podjazdami i jest wystarczająco sztywny do sprintów. Jednocześnie tak zaprojektowano struktury karbonu, by w sposób doskonały tłumiły nawierzchnię, nie odbierając odczuć komfortu z podłożem charakterystycznego dla roweru wyścigowego. Jest to mój pierwszy rower, który śmiało mógłbym określić jako jedyny rower szosowy w domu, który mógłbym posiadać. Odbywałem nim zarówno treningi zimowe, dojeżdżałem do pracy, ścigałem się, nierzadko jeżdżąc na zakupy. Szerokie opony nie odstraszyły mnie od wybierania dróg na skróty, a okresy gorszej pogody można przemierzać z błotnikami, których mocowania są sprytnie ukryte w elementach konstrukcyjnych roweru. Mnie czeka kolejny sezon. Kolejny, ostatni sezon ścigania. I wiecie co? Nie mogę się go doczekać, jak i realizacji kolejnego projektu pod tytułem Ostatniego roweru, tego idealnego złotego grala, który starczy mi już na zawsze. Choć w chwili obecnej pozostaje z moim ulubionym Cannondale'em Synapse.